Króluj nam Chryste. 12 września 2025 roku ksiądz Karol Sztelin, przełożony dystryktu Polski Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, wystosował list otwarty do arcybiskupa metropolity wrocławskiego, księdza biskupa Józefa Kupnego, arcybiskupa. Jednym z tytułów tego listu, nie wchodząc w szczegóły, jest punkt 4. Bractwo trwa w pełnej jedności z Kościołem. Oczywiście jest to sprzeczne z tym, co mówił sam papież Jan Paweł II w liście Ecclesia Dei Afflicta, w którym ubolewał nad tym, że bractwo nie trwa i nie chce powrócić, liczył na to, że powróci do jedności z Kościołem katolickim. Pełnej, ale nie powróciło i dopuściło się czynu schizmatyckiego. Tak wprost stwierdza najwyższa instancja w Kościele, która decyduje o tym, co jest tradycją, a co nie. Dlatego też całe stanowisko bractwa, i proszę tutaj zwracać uwagę nie na to, co jedni czy drudzy deklarują, że są w pełnej jedności z Kościołem. No bo można mówić tak, Pan Jezus mówi, Panie, Panie, no i co z tego? Można mówić, że się w pełni zgadza z nauką Chrystusa, a się nie zgadzać. Można deklarować jedno, a później z naszych wypowiedzi wynika zupełnie co innego. Można sobie zaprzeczać, tak? Czyli mówić, że się jest w pełnej jedności i zgadza się ze wszystkim, czego Kościół naucza, a później temu zaprzeczać. I taka sytuacja ma tutaj też miejsce, kiedy ksiądz Karol Sztelin skarży się, że arcybiskup go oczernia, mówiąc, że nie są w pełnej jedności z Kościołem. A to papież tu decyduje, kto jest w pełnej jedności z Kościołem, kto nie. Papież jest najwyższą instancją. Żaden kanonista, żaden Castillo Jara, na którego się powołuje bractwo, zresztą odgrzewając starego kotleta z zachodu, gdzie już na zachodzie dawno wykazano bractwu, że fałszuje tą wypowiedź księdza Castillo Lary. Co sam tenże ksiądz w jednym ze swoich listów mówił. Zaraz to przytoczę, ale co powiedział ksiądz Karol Sztelin? I nad tym się skupmy, nie będziemy wchodzić w dalej. I to jest też pułapka bractwa, że z jednej strony twierdzi, kiedy ktoś ich krytykuje, że no nie znacie się, nie jesteście specjalistami, my mamy swoich kanonistów, tak? A więc damy wam książki, tak jak mi ludzie z bractwa dawali książki i oni się znają. To zaraz. Jeżeli ja się nie znam, jak słusznie twierdzi bractwo, nie jestem kompetentny w tej sprawie, to nie jestem kompetentny, by ocenić, czy arcybiskup Lefebvre i jego specjaliści się w czymś nie mylą. Bractwo więc samo zaprzecza swoim deklaracjom. I na tym polega ten błąd. Nie patrzcie na to, co kto deklaruje, ale co wynika z jego wypowiedzi. Dlaczego zaprzecza sobie? Ponieważ, tak jak już mówiłem, jeżeli według bractwa papież może się pomylić, ogłaszając, że bractwo jest w schizmie, czy dopuściło się czynu schizmatyckiego i dalej w innych kwestiach, dekretując obrzęd Kościoła, dekretując razem z biskupami w ilości kilkuset Sobór powszechny Kościoła, jakim jest Sobór Watykański II, o którym katechizm Piusa X mówi, o każdym soborze powszechnym, że Sobór powszechny wyznacza, co jest tradycją. Jeżeli papież i ten sobór się według bractwa myli, może nas prowadzić nowa msza zatwierdzona przez papieża do potępienia, jak mawia ksiądz Bańka, nawet do protestantyzmu, a nawet do potępienia, to tym bardziej w tych skomplikowanych kwestiach bractwo może się mylić. Dlatego takie twierdzenia, że tradycja musi być zgodna z prawem Bożym, że prawo Boże stoi ponad prawem kościelnym, to są błędne koła w rozumowaniu. Bo wtedy, wobec faktu, iż sam papież stwierdza, że on też broni tradycji,
Więcej, to on jest ostateczną instancją, mówiącą, co jest zgodne z tradycją, a co nie, co jest prawem Bożym, a co nie. Jeżeli więc ktoś tak twierdzi, to wpada w błąd protestantów i tak jak oni, czyni siebie wyrocznią, stawia siebie w praktyce w miejscu papieża, nawet choćby twierdził, i nie wiem jak twierdził inaczej. Święty Ignacy Loyola za mną stoi. I o tym właśnie mówił papież Pius IX. Papież Pius IX w swojej encyklice Quae in Patriarchatu, co postaram się Państwu przytoczyć, wskazując na to, proszę posłuchać, co mówił papież Pius IX w Quae in Patriarchatu. Cytuję. Jaki pożytek płynie z publicznego głoszenia dogmatu o prymacie świętego Piotra i jego następców i z nieustannego powtarzania deklaracji wiary i posłuszeństwa wobec Stolicy Apostolskiej, kiedy czyny zadają klam tym wzniosłym słowom. Co więcej, czyż taki bunt nie staje się bardziej niewybaczalny przez fakt, że posłuszeństwo jest uznawane za obowiązek? Prócz tego, czy władza Stolicy Apostolskiej nie obejmuje środków w postaci sankcji, jakie zmuszeni byliśmy podjąć? Czy też wystarczy być w jedności wiary z tą stolicą bez dolączenia uległego posłuszeństwa, postawa jakiej nie można przyjmować bez uszczerbku dla wiary katolickiej? W istocie, czcigodni bracia i umilowani synowie, idzie o okazanie lub odmówienie posłuszeństwa wobec Stolicy Apostolskiej. Idzie o uznanie władzy tej stolicy także nad waszymi kościołami, nie tylko w sprawach dotyczących wiary, ale również dyscypliny. Ten, kto temu zaprzecza, jest heretykiem, a ten, kto to uznaje i uporczywie odmawia posłuszeństwa, zasługuje tym samym na anatemę. Powtórzmy. Jaki pożytek płynie z publicznego głoszenia dogmatu o prymacie świętego Piotra i jego następców, jak to robi cały czas Bractwo świętego Piusa X, i z nieustannego powtarzania, jak to robi ksiądz Karol Sztelin w odpowiedzi do arcybiskupa Kupnego, deklaracji wiary i posłuszeństwa wobec Stolicy Apostolskiej, kiedy czyny zadają klam tym wzniosłym słowom? Deklarować można wszystko. Co z tego, jak za chwilę się temu zaprzecza? I takim zaprzeczeniem jest niestety sposób, w jaki ksiądz Karol Sztelin sformułował swoje oskarżenie wobec arcybiskupa Kupnego, w którym projektuje własne oszczerstwo bractwa wobec indultowców, wobec Kościoła, że Kościół ich oczernia, na Kościół. Kiedy mówi tenże ksiądz Karol Sztelin, jak to już tutaj zaczęliśmy cytować, to jest nie to, to teraz wrócimy. Kiedy mówi tak, każde zarządzenie Stolicy Apostolskiej istotne, zgodne z całą tradycją Kościoła, przyjmujemy z największym synowskim oddaniem. Co tu się dokonało w tym zdaniu? Proszę zobaczyć. Każde zarządzenie Stolicy Apostolskiej zgodne z całą tradycją Kościoła. Co tu się dzieje? Tu jest powtórzenie tego, co kiedyś wypowiedział arcybiskup Lefebvre, że zgadza się z papieżem, ze Stolicą Apostolską, o ile nie zaprzecza tradycji. Sęk w tym, tak samo z Soborem, sęk w tym, że nikt nie ma prawa
kiedy ta stolica apostolska decyduje o tym, jak rozumieć tradycję i co jest z nią zgodne, twierdzić, że ta stolica się myli, bo to ona jest ostateczną instancją w tej sprawie. Jeżeli ktoś tak twierdzi, to de facto zaprzecza wierze Kościoła, wierze w jeden w unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Zaprzecza temu, bo stawia siebie w miejscu Kościoła. Bractwo Piusa X niestety się nie wstrzymuje. Zwykli wierni powtarzają to, co słyszą po kątach od księży bractwa, co słyszą na kazaniach, co przeczytali u arcybiskupa i są w takim właśnie rozdarciu, że w deklaracji to, co deklarują, jest piękne. No co z tego, jeżeli tym wzniosłym słowom, jak pisał papież Pius IX w Quain Patriarchatu, kłam zadaje to, co mówią później, czy ich czyny, czy konsekwencje ich, to, co wynika z ich słów. Jeżeli mówią, że o ile się zgadza z całą tradycją, przyjmujemy każde zarządzenie Stolicy Apostolskiej, o ile się zgadza z tradycją, to bractwo siebie czyni arbitrem, co tą tradycją jest. A tym arbitrem jest Stolica Apostolska. Patrząc jednak nawet nie od strony takiej dogmatycznej czy teologicznej, ale od strony logicznej, jest to zwykły błąd, błędne koło w rozumowaniu. Gdy przedmiotem sporu jest tutaj to, co jest zgodne z tradycją. I papież twierdzi, że to, co on mówi, jest zgodne z tradycją, i bractwo twierdzi. Tak? A więc nie może być tutaj argumentem to, że bractwo sobie twierdzi, że to, co ono mówi, jest zgodne z tradycją. A są to sprawy trudne, skomplikowane. A więc po to mamy papieża w jego hierarchii, by to rozstrzygał. A jeżeli ktoś formułuje sprawę w ten sposób, to samo to jest sformułowanie schizmatyckie co do zasady. Choćby się zapierał, nie wiem jakże schizmatykiem nie jest. Samo to jest schizmatyckie, bo uzurpuje sobie władzę Kościoła i nawet więcej, no to jest zaprzeczenie dogmatom wiary. Nie wprost, ale w tym, co wynika z tej wypowiedzi. Więc ma też charakter heretycki. Bo ten ktoś z jednej strony twierdzi, że wierzy we wszystko Stolicy Apostolskiej, a dalej temu zaprzecza, ale dopóki we wszystkim, w czym zgadza się z całą tradycją. Czyli ten ktoś wtedy sam sobie rości prawo, by stawić się w miejscu ostatecznego arbitra i rozstrzygać, co jest zgodne z tradycją, a co nie, gdy tymczasem właśnie po to mamy Kościół, by to papież w sytuacjach spornych na niższych szczeblach między biskupami, arcybiskupami rozstrzygał. Nikt nie może tego rozsądzić, co jest zgodne z tradycją, a co nie, a bractwo uporczywie uznaje, że Stolica Apostolska zaprzecza tradycji, czym uznaje, że Kościół zaprzecza tradycji Kościoła, że Kościół jest sprzeczny z Kościołem. To jest fundamentalny błąd logiczny. Twierdzi, że zgadza się z Kościołem, z całą jego jakby wiarą, tradycją, a podważa jakby metodyczną zasadę tej wiary. Miałem dzisiaj Państwu przeczytać list Andrew Bartela, tylko niestety coś mi tłumaczenie nie działa, który napisał list, tenże Andrew Bartel, do ojca Wojciecha Gołaskiego, który przeszedł do bractwa w 2021 roku, a napisał list dlatego, że tenże Andrew Bartel sam wychował się w rodzinie, która z protestantyzmu przeszła do bractwa jako dziecko. Coś mi tłumaczenie nie działa. To, co nam się wydaje dobre na Kościoła, to właśnie to jest ten problem, że my dajemy się wpuścić w dyskusję na temat spraw, które są skomplikowane. Czy by było dobre dla Kościoła, czy nie, to Duch Święty wie. To tak jak Piotr mówił, Panie, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Do Pana Jezusa, że to by było złe. No i my też tak wiemy, co jest lepsze dla Kościoła. A to właśnie na tym polega ta cała wiara. Jak to mówił święty, ja też jestem miłośnikiem głębi doktrynalnej, obrzędowej, mszy świętej, tradycyjnej, czy jakby ją nazwać, ale właśnie ze względu na doktrynę nie mogę się zgodzić na odrzucanie nomu, ze względu na kwestie doktrynalne, bo to jest kwestia doktrynalna, że ta władza należy do Kościoła, o czym mówi papież w Mediator Dei. Kwestia dyscyplinarna, jakby zrozumienie kwestii dyscyplinarnych jest w pewnym sensie doktrynalne, w tym sensie, że
jakby do doktryny Kościoła należy władza dyscyplinarna Kościoła. Jeśli się w praktyce tą władzę dyscyplinarną recydywistycznie odrzuca, jej jakby zarządzenia, to, że papież może sobie wybrać biskupa, jakiego chce, tak? I się notorycznie i może się nie zgodzić na jakieś warunki arcybiskupa Lefebvre'a, który zaczął stawiać warunki co do daty i co do ilości biskupów. Przecież papież w ogóle nie musiał się zgadzać na biskupów wyświęcanych przez bractwo, a mimo iż bractwo wtedy już było w suspensie, było ukarane za samowolne wyświęcanie księży w 70 bodaj 4 roku, czyli to był 88 rok, czyli to już było ile? 12 lat, tak? Nie, więcej. 14 lat. Dobrze mówię? 14 lat trwało w tym nieposłuszeństwie notorycznie i zaczęło dorabiać całą ideologię uzasadniania tego nieposłuszeństwa i tak samo później przy tym nieposłuszeństwie w sprawie święceń biskupów. Tak. Także podstawowa sprawa i podstawowe jest pytanie, jeżeli tak jak arcybiskup Lefebvre mówi, w innym filmie to pokazywałem, do sedewakantystów, którzy zarzucają mu sprzeczność, kiedy z jednej strony uznaje papieża, a z drugiej strony de facto ignoruje jego władzę, jego rozporządzenia i tak zrobi sobie co chce, jeśli papież nie chce po jego myśli, na przykład wyświęcić biskupów, to jest de facto, i to nazwał Jan Paweł II aktem schizmatyckim, który przez tą schizmę z 1988 roku tylko potwierdził wcześniejszą pewną trwałą dyspozycję w postawie księży bractwa, której niestety zainfekował swoich wiernych, księży wiernych. No i to jest takie właśnie trudne. Wpiszcie sobie Andrew Bartel, SSPX, Wojciech Gołaski, przeczytajcie ten list. Ktoś mnie pyta, jaka jest według mnie najstarsza religia na świecie, ale ja, szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to jest nieistotne. Nauczyłem się nie odpowiadać na pytania nieistotne, bo najstarsza religia, pierwotna religia, czyli taka, która była na początku świata, to muszą tak wierzyć katolicy, to jest zawarte w ich wierze, to jest święta religia katolicka tak naprawdę, którą założył Chrystus, a wszystko, co Pan Bóg stworzył jako dobre jest jakby pomyślał to przed czasem, tak? Jakże przewidział Kościół katolicki przed czasem, bo sam działa poza czasem. Tak samo to jest argument, ale nie chcę wchodzić teraz w inne sprawy. Także zapytajcie sami siebie, czy zdarza nam się mylić w prostych sprawach życia codziennego, a co dopiero w skomplikowanych sprawach teologicznych, tak? Sam arcybiskup Lefebvre mówi sedewakantystom, że te sprawy właśnie są skomplikowane i zbyt upraszczają problem, tak? To jak to jest, zapytam, jeżeli to są sprawy tak skomplikowane, oczywiście, że się mylą i to jest też twierdzenie schizmatyckie, ponieważ jeżeli grzechem ciężkim jest coś, co Kościół zatwierdził i dał nam, po to jest Kościół, by nam, jak papież Pius XII w Mediator Dei twierdzi, Kościół ma prawo zmieniać obrzędy i kiedy ktoś twierdzi, że quo primum tempore zabrania zmieniania po wsze czasy, to błędnie interpretuje to quo primum tempore i zbyt literalnie, współcześnie, tak po protestancku, soli skrypturystycznie patrzy na literę, a my nie wiemy, co te sformułowania znaczyły, jaką funkcję miał język w tamtych czasach, a praktyka pokazuje, bo już 30 lat później były zmiany w mszale, drobne, bo drobne, ale papież tam nie mówi o drobnych, niedrobnych, tylko w ogóle. I dalej, przed samym zwołaniem soboru ani arcybiskup Lefebvre, ani inni biskupi w ogóle nie widzieli problemu, że nie powinno się dokonywać zmian w mszy, a później nagle, kiedy arcybiskup dokonał buntu, to nagle zaczął tak argumentować. Natomiast on sam proponował zmiany. W zapisach soboru sobie sprawdźcie, proponował zmiany w mszy świętej. A więc ta argumentacja jest nieuprawniona z punktu widzenia logicznego. Nie, bractwo nie twierdzi, że msza jest nieważna. Gdzie ja tak powiedziałem? Bractwo twierdzi, że msza jest niegodna, niegodziwa, zła, prowadzi nawet ksiądz Bańka w jednym ze swoich filmów, co analizowałem w książce Strażnicy Tradycji, komu wierzyć,
którą można znaleźć tam w linkach na moim kanale w poprzednich materiałach, twierdzi, że nowa msza prowadzi do protestantyzmu, a więc prowadzi do potępienia. No, to, co nam Kościół daje, nie może nas prowadzić do zła i do potępienia i do grzechu ciężkiego. I sam analizowałem film, w którym arcybiskup Lefebvre twierdzi, że co do zasady, wiecie jak twierdzi? Co prawda, nie każdy grzeszy ciężko, kto chodzi na nową mszę. Są takie sytuacje, gdy to nie jest grzech ciężki. Czyli zakłada, że zasadniczo jest to grzech ciężki. Widzicie, jaki sprytny zabieg erystyczny stosuje? Żeby nie można, że on twierdzi, bo tak wprost nie stwierdził, no ale wprost to wynika z jego wypowiedzi. W książce Aby Kościół trwał, polecanej mi przez samych wiernych bractwa, było zapisane takie sformułowanie arcybiskupa Lefebvre'a i analizowałem to na playliście arcybiskup Lefebvre i jemu wierni. Tak? Wracając jednak do skomplikowania spraw, jeżeli to są sprawy skomplikowane teologiczne, to jeżeli według bractwa mogą oni poprawiać papieża, papież się myli, cały Kościół się myli, Sobór się myli, to tym bardziej oni się mogą pomylić, a tym bardziej ja się mogę pomylić, wierząc arcybiskupowi Lefebvre'owi, tak? Kiedy ten arcybiskup podważa akty Kościoła jak Sobór, Nowa Msza, czy zaprzecza temu, co twierdzi papież. To tym bardziej ja się mogę pomylić, ufając nieufności wobec Kościoła, wobec aktów Kościoła, którą nam prezentuje arcybiskup Lefebvre, Bractwo Piusa X. Tym bardziej ja się mogę pomylić, oni się mogą pomylić. I właśnie po to mamy Kościół, by to on był ostateczną instancją decydującą, co jest tradycją, a co nie. Znam bardzo dobrze teksty księdza Dariusza Alewińskiego. Ja, panie Stanisławie Karonkiewiczu, proszę nie manipulować moimi wypowiedziami. Nie manipulować moimi wypowiedziami, bo ja dokładnie cały odcinek pokazywałem, zestawiałem Dignitatis Humanae z syllabusem błędów. I pokazywałem, że choćby nawet ktoś stwierdził, że on jest antysylabusem, to nigdzie nie jest powiedziane i nigdzie Kościół tego nie orzekł. Bo Ratzinger może sobie publicystycznie stwierdzać w jakichś swoich tekstach, szczególnie, że Ratzinger sam przeszedł pewną przemianę, a pan się powołuje na teksty publicystyczne, że Sobór jest Dignitatis Humanae, jest antysylabusem, ale może być tym antysylabusem pod względem komunikacyjnym, a nie pod względem doktrynalnym. Na przykład. Może być zupełnie przeciwnym sposobem wyrażania pewnych myśli, ale pod względem doktrynalnym, co udowodniłem, jest całkowicie zgodny z sylabusem i zgodny chociażby z Immortale Dei papieża Leona XIII, w którym to Immortale Dei czytamy, że nikt nie może jakby wbrew woli danego człowieka, woli, przymuszać kogoś do wyznawania naszej jedynej świętej, prawdziwej religii. No sęk w tym, że to, że owszem w Kościele jest powszechne lekceważenie obecnych decyzji i praw Kościoła, nie znaczy, że mamy do tego dokładać lekceważenie ze strony, w imię rzekomej tradycji ze strony bractwa. Bo wtedy oni robią to samo, co inni biskupi, którzy w Kościele łamią i nie liczą się z prawem Kościoła. Dlatego kardynał Ratzinger, już nawet nie kardynał Ratzinger, papież Benedykt XVI, niezwykle trafnie stwierdził, że bractwo popełnia, czy nie wiem, czy stwierdził, ale że nie tyle bractwo. Ci, którzy odrzucają Sobór Watykański II, wpadają w ten sam błąd, co jakby w błąd hermeneutyki zerwania. W ten sam błąd, co ci, którzy twierdzą, że bractwo zerwało z dotychczasową tradycją, nie bractwo, przepraszam, Sobór Watykański II, że zerwał z dotychczasową tradycją i to wspaniale. Bractwo popełnia ten sam błąd, czyli powtarza, że Sobór zerwał, ale nad tym ubolewa. Jedni i drudzy mają wspólny mianownik, czyli twierdzenie, że Sobór zerwał. Panie Krzysztofie, niech pan sobie posłucha argumentów, bo gołe twierdzenia, inni twierdzą, że
Marcin Luther to jest zbawienie dla Kościoła. To już mogą powtarzać takie twierdzenie. Pan powtarza, że bractwo, inni, że kardynał, nie wiem, Marx, inni, że ten, tamten. Twierdzić to se każdy może. Istota jest w tym, co wynika z naszych wypowiedzi. Tak. Zapraszam jeszcze raz do zapoznania się z listem Andrew Bartela, bo coś mi tu szwankuje i nie mogę wyświetlić jego. Natomiast kiedyś w jednym z poprzednich odcinków ja Państwu miałem przytoczyć fragment pokazujący z Katechizmu Piusa X. Czytamy tam w punkcie 27 na stronie 50 wydania jakby opublikowanego przez Sandomierza, wydawnictwo diecezjalne i drukarnia w Sandomierzu, takie. Zresztą po którym zacząłem się zastanawiać nad tym, bo to kupiłem tą książkę w księgarni Bractwa, ale już czytając tekst tego katechizmu świętego Piusa X, które Bractwo świętego Piusa X nomen omen poleca, zaczęło mi się nie zgadzać nie tyle z deklaracjami Bractwa, co z tym, co wynika z ich wypowiedzi. Ale to przytoczę ten fragment, którego wtedy nie mogłem znaleźć. 27 punkt, strona 50. Czy można się zbawić poza Kościołem katolickim, apostolskim i rzymskim? Nie. Jednoznacznie. Nikt nie może się zbawić poza Kościołem katolickim, apostolskim i rzymskim. Podobnie nikt nie mógł się uratować z potopu pozarkomnego. Punkt 29. Czy człowiek, który bez własnej winy pozostaje poza Kościołem? Tak jest pytanie. Poza Kościołem, bez żadnych przymiotników, zdecydowanie może osiągnąć zbawienie. Punkt 29. A wcześniej było, czy ktoś, kto jest poza Kościołem, może się zbawić? Jest jednoznaczne nie. A w punkcie 29 mamy człowiek, który bez własnej winy pozostaje poza Kościołem, jeżeli pozostaje w dobrej wierze i przyjął chrzest, albo przynajmniej ma ukryte pragnienie chrztu. Albo, czyli najpierw, jeżeli pozostaje w dobrej wierze i przyjął chrzest, albo ma ukryte, co to jest to ukryte? To jest niekonkretna kategoria. Ukryte pragnienie chrztu oraz jeżeli ponadto szczerze poszukuje prawdy i wypełnia wolę Bożą na miarę swych możliwości, to jest rzeczywiście oddzielony od ciała Kościoła, ale jest zjednoczony z duszą Kościoła i dlatego pozostaje na drodze zbawienia. Oczywiście tutaj literalnie jest sprzeczność. Tyle, że czytanie literalne jest błędem. Dużo większa sprzeczność, a po to mówię, nie po to, by jakoś krytykować katechizm, żadną miarą, bo to jest świetnie napisany katechizm. I to jest wszystko prawda, co przeczytałem. Tylko że najpierw mamy poza Kościołem, bezsprzecznie nie ma zbawienia, a później, jeżeli ktoś jest poza Kościołem, no to może być zbawiony. Tak? Czyli jest literalnie sprzeczność, no ale czytanie literalne jest błędem. Natomiast między sylabusem błędów a dignitatis humanae nie ma nawet takiej literalnej sprzeczności, tylko ta sprzeczność jest w interpretacjach ludzi medialnych. Tak jak to pokazywałem w osobnym materiale. Po pierwsze dlatego, i to jest jeden z błędów, które Bractwo powtarza, tak jak to powoływanie się na tekst rzekomego tego Castillo Lary, chociaż ten Castillo Lara twierdzi, że wcale nie powiedział nigdy, że Bractwo nie jest w schizmie. Tylko powiedział, że nie sam akt tego nieposłuszeństwa uczynił Bractwo schizmatyckim. Tak? Koza Morena. Nie byłem nigdy kościelny. Nigdy nie byłem kościelnym, ani nikim takim. Ministrantem. Nie, postawa Piusa IX wręcz uzasadnia dignitatis humanae, bo powołuje się na wolność religijną, a tenże Mortara sam stwierdza, że zgodnie z własną wolą chciał być katolikiem. Wbrew swoim rodzicom. Sam tak później stwierdzał. A jest to sprawa trudna, a pan próbuje wciągać ludzi w sprawy trudne, które są rozdmuchane medialnie, właśnie wykorzystane przeciwko Kościołowi. I tutaj Mortara sam odwołuje się, że zgodnie z własną wolą chciał. A kim pan jest? Jakie pan ma narzędzia, aby temu zaprzeczyć? Nie mamy. To są sprawy nierozstrzygalne.
I wciąganie ludzi w takie sprawy jest właśnie chwytem erystycznym, bo ludzie tego rozstrzygnąć nie mogą. Jedyne co mogą, to pańskiej interpretacji mogą wierzyć na słowo. Oczywiście, że ksiądz Karol Sztelin myli się, sugerując, że papież nie miał prawa dodać do różańca tajemnic światła, jak mówi pan Mirosław Salbowski. Także bractwo sobie zaprzecza. Zaprzecza sobie w tym zdaniu, które wystarczy. Dlatego pan Marek Miśko, który tak zachwyca się tym stanowiskiem bractwa, kto nie dodał? Dodał. Tylko nie zobowiązał wszystkich do tego, no bo to jest bardzo roztropne. I może po jakimś czasie Kościół zobowiąże do wszystkich do tajemnic światła i ma takie prawo Kościół. Jedno zdanie, w którym jest zawarta sprzeczność i błędne koło w rozumowaniu, taki błąd logiczny powtarzany w argumentacji bractwa. Powtórzmy, co powiedział ksiądz Karol Sztelin. Każde zarządzenie Stolicy Apostolskiej zgodne z całą tradycją Kościoła przyjmujemy z największym synowskim oddaniem. Nie. Jeżeli twierdzi ksiądz, że dodaje zgodne z całą tradycją Kościoła i wiele razy bractwo mówi, o ile jest zgodne z tradycją, to rościcie sobie prawo, by rozstrzygać, co jest zgodne z tą tradycją, a to jest władza Kościoła, nie wasza. Bo w praktyce odrzucacie wiele decyzji Kościoła, które twierdzicie, że nie są zgodne z tradycją Kościoła, a nie macie takiego prawa, bo to Kościół, papież jest po to, by oceniać, co jest zgodne z tradycją. Wpadacie tym samym w błędne koło w rozumowaniu, polegające na tym, że argumentem czynicie twierdzenie, które jest przedmiotem sporu, bo przedmiotem sporu jest to, co jest zgodne z tradycją. I papież twierdzi, że tradycja jest po jego stronie, on jest jakby depozytariuszem tradycji, on najwyższą instancją jest w Kościele, a wy twierdzicie, że to tradycja po waszej stronie. Nie macie prawa tak twierdzić i to samo w sobie takie twierdzenie ma charakter schizmatycki. Wobec swojej wewnętrznej sprzeczności logicznej, paralogizmu zawartego w takim jakby formułowaniu sprawy i jakby wciągania wiernych w te skomplikowane sprawy, w których bractwo rozstrzyga wbrew Kościołowi, no ale to jest samo w sobie sprzeczne z tradycją Kościoła, bo w tych skomplikowanych sprawach wierni mogą się pomylić, wierząc bractwu przeciw Kościołowi i po to jest Kościół, by to on rozstrzygał spory na niższych poziomach. Panie Kamilu, niech pan odniesie się do argumentu, który użyłem, a nie ucieka w inne wątki, bo to jest obalanie chochoła. Kto twierdzi, że nie ma kryzysu? Mnie nie interesuje, czy jest kryzys, czy nie, bo kryzys był w XV, w różnych wiekach był kryzys. Cała historia może być kryzysem. To takie jest niemierzalne, jak to zmierzyć. I to nie jest, czy jest kryzys, czy nie ma kryzysu, tylko że niektórzy twierdzą, że kryzys wynika z decyzji Kościoła, takich jak Sobór Watykański II, że roszczą sobie prawo do tego, żeby twierdzić, że to w zasadzie stawiać siebie w miejscu Kościoła. Dziękuję panie Edwinie. Tak, rzeczywiście czasami o tym zapominam. Pan Kamil Knap zapytał, błędne byłoby to rozumowanie, gdyby kryzys w Kościele nie był faktem. Tak, czasami zapominam, to prawda, mój błąd. Wydaje mi się, że wszyscy to widzą, bo mi się wyświetla na ekranie i mam takie złudne przeświadczenie, no i odpowiadam tylko na te pytania, które się tu pojawiają co rodzi nieporozumienia. No, ksiądz Karol Sztelin powoływał się też na dokumenty w konflikcie z kurią chyba w Pelplinie, czy nie pamiętam, to był 2008 rok, powoływał się na dokumenty z 2006 roku Kościoła. Tego kościoła, który arcybiskup Lefebvre nazwał soborowym. Nie, panie Stanisławie, pan nie jest w stanie rozstrzygnąć tej skomplikowanej sprawy i wciąga w to ludzi. Kościół jest od tego, by decydować. My rozmawiamy o dokumencie Kościoła, a nie o skomplikowanej sprawie, która jest nierozstrzygalna i pan dobrze o tym wie i dlatego pan w to wciąga ludzi, bo pan odciąga ich, panie Stanisławie Karąkiewiczu. Niech pan się przyzna, jak się pan nazywa, jakie pan ma imię i nazwisko i wtedy pogadamy. Bo tak ukrywa się pan za prześmiewczym jakby nawiązaniem do czyjegoś imienia i nazwiska i odciąga uwagę od relacji między dignitatis humanae a sylabusem błędów na konkrecie, w stronę przypadku, którego okoliczności zawsze będziemy znali tylko po części. I nie mogą być argumentem w sprawie czy to doktrynalnej, czy dyscyplinarnej.
To jest jeden z błędów metodologicznych czy metodycznych manipulowania wiernymi bractwa, którzy oczywiście nie mogą tych kwestii rozstrzygnąć, a więc wierzą na ślepo Panu, czy arcybiskupowi Lefebvrowi, czy sedewakantystom inni, czy tym, czy tamtym. A to właśnie Kościół jest, by takie sprawy rozstrzygać, nie my, co wynika z ograniczoności naszego rozumu. Polecam jeszcze raz ten list Andrew Bartela, którego nie mogę przeczytać, bo się coś tłumaczenie nie wyświetliło. Why I left the Society of the St. Pius X. Jak jest 10 po angielsku? An open letter to Father Golaski. Ja od razu mówię, że ja angielskiego prawie że nie umiem, chociaż codziennie coś czytam. Dear Father Wojciech Gołaski, I read you open letter to Pope Francis and to our order with sympathy and understanding, and yet also with great sadness. Przeczytałem ten list do papieża Franciszka, ojca Wojciecha Gołaskiego, bo kiedy Wojciech Gołaski w 2021 roku, chyba w grudniu czy w listopadzie, wstąpił do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, a jakiś czas wcześniej tenże Andrew Bartel, który napisał do niego list, z tego bractwa wystąpił, dostrzegając pewne sprzeczności. Niektórzy manipulują jego wypowiedzią, mówiąc, że on jest zrażony swoją sytuacją rodzinną, ale nie sytuacja rodzinna jest powodem, tylko kwestie logiczne, konsekwencji, niekonsekwencji, właśnie to, o czym tu mówię, do czego prowadzi, co kryje się, co wynika z argumentacji bractwa. To jedno zdanie, które dzisiaj przeanalizowaliśmy, to jest istota. To stawianie warunku. Zgadzamy się we wszystkim z Kościołem, o ile ten Kościół zgadza się z całą tradycją. Tylko to jest takie wewnętrznie sprzeczne, bo ten Kościół z definicji decyduje o tym, co jest tradycją, a więc nikt nie ma prawa, jeżeli zgadza się z tym Kościołem, polemizować z nim, co tą tradycją jest, bo pada błędne koło. Spróbuję Państwu pokazać, na jakiej stronie Catholic World Report St. Pius X and Open Letter to Fra Golaski. Nie, to jest jakiś błąd. Andrew Bartel. To tak wygląda. O, pokazało Państwu lampę. Motu proprio summorum pontificum. No wiem, bo ja wtedy chodziłem na mszę trydencką. Nie, chyba z rok później, może pierwszy raz. Jakby żyłem dość żywo tym listem papieża Benedykta wtedy, mając tam 17 lat. Także przeczytajcie sobie ten list. No, myślę, że tutaj i przeczytajcie sobie też bractwo powołuje się to jest ciekawe, w swojej odpowiedzi na list otwarty księdza Karola Sztelina, to jest odpowiedź jakby kurii wrocławskiej. Kuria tam stwierdza, że ten akt nieposłuszeństwa stał się dopełnieniem sytuacji postępującej schizmy i rozpoczął proces bezdyskusyjnego oddalania się od hierarchicznej komunii. No to się zgadza ze słowami najwyższej instancji, czyli papieża Jana Pawła II, który mówił, że bractwo dopuściło się aktu schizmatyckiego. No a bractwo w odpowiedzi na ten list stanowisko papieża samego podaje jakichś kanonistów. I to jeszcze co ciekawe, tych kanonistów jeszcze cytuję, a ci kanoniści później zaprzeczają, że coś takiego stwierdzili. Zaraz. Podaje tak, bractwo powołuje się na Castillo Lare, przewodniczącego papieskiej Komisji do Spraw Autentycznej Interpretacji KPK, gdzie Castillo Lara powiedział, że akt konsekracji biskupa bez papieskiego pozwolenia nie jest sam w sobie aktem schizmatyckim. Tenże kardynał Castillo Lara w odpowiedzi do, jakże on się nazywa, Johna Beaumonta, czytamy to na stronie catholicculture.org, zaraz Państwu pokażę ten artykuł. Tenże właśnie Castillo Lara, na którego się bractwo powołuje, zaprzeczył, jakoby twierdził, że bractwo nie jest w schizmie. O bractwo właśnie, tu jest taki artykuł, ja go Państwu pokażę.
The Vanishing Schism Revisited. Will the real Cardinal Lara please stand up again? Taki artykuł. Znaczy tam na zachodzie to jest stary artykuł. Oni już się z bractwem z tym jakby spieli i już dyskutowali na ten temat, a w Polsce bractwo posługuje się tymi samymi argumentami, które na zachodzie już dawno były obalone. Dlatego proszę wpisać catholicculture.org. Castillo, tak się pisze, Lara, SSPX. Wpiszcie, to wam wyskoczy artykuł. I wpiszcie sobie tłumaczenie, tak? Jak ktoś nie umie angielskiego, tak jak ja nie umiem, sobie muszę tłumaczenie wpisywać. O, jest. Cardinal Castillo Lara responded. You asked if I could tell you what exactly I said in the interview of 10th July 1988. The substance of what I said is as follows. In the case of Lefebvre and the four priests consecrated bishops by him, there are two offenses canonically speaking that they have committed. The fundamental offense is that of schism. That is refusing submission to the Roman pontiff and breaking communion with the church. This offense they had already previously committed. Only that now, the second offense, that of consecrating bishops, formalizes in a certain sense and concretizes the first and makes it explicit. Schism is a delict which can be personal. It does not require having a number of people. Individuals can do it on their own. Lefebvre and his followers, inasmuch as they refused submission to the Pope, were already by that fact itself in schism. The intent of the act of consecrating bishops is already to create a church with its own hierarchy. In this sense, the consecrations of bishops becomes an act of schism. Tak twierdzi ten biskup Castillo Lara, który według bractwa zaprzecza, jakoby bractwo było w schizmie. Wręcz przeciwnie, sam stwierdza, że to bractwo jest w schizmie. One should keep in mind, however, that the act of consecrating bishops is not in itself a schismatic act. In fact, czyli że sama w sobie konsekracja nie jest sama w sobie aktem schizmatyckim, ale założenia zamykające, postawa, wszystko to jest schizmatyckie. In fact, in the code, where offenses are treated, these two are treated in two distinct headings. There are delicts against religion and the unity of the church, and these are apostasy, renouncing the faith, schism, and heresy. Consecrating a bishop without pontifical mandate is, on the other hand, an offense against the proper exercise of one ministry. For example, there was an excommunication of the Vietnamese archbishop, nie wiem jak to się, arcybiskup, Godin took in 76 and 83 for an episcopal consecration. But it was not considered a schismatic act because there was no intent to break with the church. Godin took represents a pitiable situation, as there is some mental imbalance. With regard to Icon, Lefebvre and the Écune, to się tam chyba czyta. With regard to Écune, Lefebvre and the four priests, they are under two excommunications, one for the offense of schism, the other
reserved to the apostolic see for the office of consecrating a bishop without a pontifical mandate. I hope that this is helpful to you. Tak napisał do Johna Beaumonta 26 maja 1993 roku. I bractwo dalej powołuje się w Polsce, wiedząc w Polsce, że na te sprostowane już przez Castillo Larę słowa. Mówię już 100 razy. John Beaumont. 26 maj 1993. Tekst pod tytułem na stronie Catholic Culture. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce, bo ja tak zrobiłem. Jak przeczytałem Castillo Lara SSPX i wam wyskoczy ten list na stronie catholicculture.org. Natomiast zwracam państwa uwagę, by odróżniać to, co ludzie twierdzą, że robią, od tego, co rzeczywiście wynika z ich wypowiedzi. Bo ktoś może właśnie, na tym polega błędne koło i paralogizm, twierdzić, że zgadza się ze wszystkim, z nauką Kościoła, ale zaraz twierdzić, że o ile ten Kościół zgadza się z tradycją, z tym, że błąd polega na tym, że to Kościół decyduje o tym, co jest tradycją. Jak rozumieć tradycję, co jest z tradycją zgodne, a nie bractwo. Jeżeli bractwo twierdzi, że zgadza się z Kościołem, o ile ten zgadza się z tradycją, to de facto sam ustawia się w miejscu Kościoła, papieża, czyli tworzy jakby alternatywną, konkurencyjną dla Kościoła organizację, de facto roszczącą sobie prawo do bycia arbitrem takim, jakim tylko Kościół być może, patrząc z perspektywy wiary Kościoła katolickiego. Tyle. I o tym dobrze pisał papież, co zacytuję państwu po raz wtóry, tym, którzy się tutaj pojawili, Pius IX w Quo in Patriarchatu, w słowach następujących. Jaki pożytek płynie z publicznego głoszenia dogmatu o prymacie świętego Piotra i jego następców i z nieustannego powtarzania deklaracji wiary i posłuszeństwa wobec Stolicy Apostolskiej, kiedy czyny zadają klam tym wzniosłym słowom. To jest list do biskupów wschodu. QUAE in Patriarchatu przez CH, patriarchatu. Papież Pius IX. Niech wpiszcie sobie, sprawdźcie w różnych językach, po łacinie, w oryginale, jak ktoś nie wierzy. Dalej. Katechizm katolicki świętego Piusa X, który kupiłem w kaplicy Bractwa w sklepiku. Nauczanie tradycji zawarte jest przede wszystkim w dekretach soborów, w pismach świętych ojców Kościoła, w dokumentach Stolicy Apostolskiej, a także w słowach i obrzędach świętej liturgii katolickiej. A wcześniej władzę nauczania posiadają w Kościele papież i biskupi, a w zależności od nich inni duchowni. Bez wątpienia jesteśmy zobowiązani, aby pod groźbą wiecznego potępienia słuchać Kościoła nauczającego, gdyż Jezus Chrystus powiedział do pasterzy Kościoła: kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, ten mną gardzi. Kościół posiada zwłaszcza władzę sprawowania rzeczy świętych, stanowienia praw oraz zobowiązywania do ich właściwego wypełniania. Prawo wykonywania tej władzy przysługuje wyłącznie członkom hierarchii, to znaczy papieżowi i biskupom, którzy są podporządkowani papieżowi. Nie, którzy twierdzą, że są podporządkowani, ale którzy są w praktyce podporządkowani. Bo to, że bractwo może twierdzić, to tak jak pokazałem państwu na przykładzie, może twierdzić, że jest katolickie, tak jak kościoły starokatolickie twierdzą, że są katolickie, albo dalej, kościoły, każde te różne protestanci twierdzą, że oni są prawowity, właściwi, tak, przedstawiają naukę Chrystusa. Ale to nie znaczy, że ją przedstawiają, bo na tym polega błędne koło w rozumowaniu, że czynią argumentem, że jakby oni są po stronie nauki Chrystusa, bo tak. I przedstawiają jakąś argumentację. Sęk w tym, że oni w tej argumentacji, która jest często skomplikowana, mogą się mylić. Tak samo my się możemy mylić, im wierząc,
I po to mamy Kościół, by w sytuacji różnych twierdzeń tych, którzy mówią, że albo tradycja jest po ich stronie, albo Pismo Święte jest po ich stronie, albo oni tak naprawdę reprezentują prawdziwy Kościół katolicki powszechny, że w każdym z tych wypadków ci, co tak twierdzą, mogą się mylić wobec ograniczoności ludzkiego poznania. Wszyscy mogą twierdzić, że rozum jest po ich stronie, że ci inni ślepo wierzą, a my ślepo nie wierzymy, ale mogą się mylić. I po to jest papież, by w takiej sytuacji to jego rozstrzygnięcie decydowało. Ktoś, kto rozsądza tutaj papieża, gdy papież ma najwyższą władzę decydowania, co jest tradycją, co jest rozumem, co jest prawdą, stawia się w miejscu papieża. Proste. Panie Krzysztofie, tylko że Sobór Watykański II, nie wiem, czy pan traktuje jak dogmat, bo pan Krzysztof Waligura napisał: Jan Paweł II, czytałem w książce Marcela Lefebvra, powiedział do biskupa Lefebvra zapytany o kwestię mszy trydenckiej. Papież Jan Paweł II odpowiedział: jestem dzieckiem Soboru II, Watykańskiego II, rozumiem. No i co? I to ma być argument, że to źle powiedział? No przecież przed chwilą czytałem, iż według katechizmu katolickiego świętego Piusa X, które mi bractwo poleciło, nauczanie tradycji zawarte jest przede wszystkim w dekretach soborów, w pismach świętych ojców Kościoła, czyli między innymi w Soborze Watykańskim II. Tu nie ma mowy o tym, czy sobór jest duszpasterski, czy nie. To jest wytrych publicystyczny. To nie decyduje o ważności soboru. Tylko, że to jest sobór powszechny, sobór Kościoła i tyle. Także zadajmy sobie pytanie. Wobec tego, jeżeli według tak jak papież może się mylić, ustalając co jest tradycją, to tym bardziej biskup Marcel Lefebvre może się mylić i inni biskupi, a tym bardziej my się możemy mylić, ufając nieufności arcybiskupa Lefebvre'a wobec decyzji papieża zatwierdzającego sobór czy nową mszę. Tym bardziej my się możemy mylić, ufając nieufności wobec aktów Kościoła. Często bractwo mówi, że odpowiada argumentem, że trzeba używać rozumu i że nie można ślepo wierzyć papieżowi. Tak? Sęk w tym, że że to jest argument taki miecz obosieczny, ponieważ w bractwie nie widziałem nigdy i kompletnie nie istnieje krytyka arcybiskupa Lefebvra i kiedy ja zaczynam go krytykować, to jest wielkie oburzenie, jakby go krytykować nie można było, jakby on wyrocznią był. No bo de facto w takim miejscu się stawia, jeżeli pozwala sobie, tak jak wcześniej mówiłem, rozstrzygać kwestie, którym najwyższe, ostateczne zdanie ma papież i podważać to zdanie najwyższe papieża. Zdanie w kwestiach istotnych, dyscyplinarnych, doktrynalnych. Papież nie musi się pytać, może nawet papież błądzić w sposobie tłumaczenia swojej decyzji. Może na tłumaczenie być błędne, ale tłumaczenie nie jest istotne. Istotna jest decyzja papieża. Znaczy ja mówię, gdyby mogło tak być. Nieistotne, czy tłumaczenie jest zasadne, czy nie może nie być zasadne, ale decyzja papieża jest zasadna, bo on ma władzę w tej sprawie, czy wyświęcić biskupa, czy nie. Żadne tłumaczenie z wyższej konieczności nie ma tu zastosowania, bo to jest twierdzenie bractwa, a bractwo się tu może mylić, że jest wyższa konieczność. Jeśli papież każe nam zaprzeczyć 10 przykazaniom, no to jeśli Kościół każe nam, papież zaprzeczy, to znaczy, że Kościół, wszystko co Kościół wierzy, wiara Kościoła nie ma w ogóle sensu i porzućmy tą wiarę. Daremna jest nasza wiara, jeżeli tak. Takie stawianie warunków jest podważaniem wiary w Kościół. To, co pan robi, panie Olgierdzie, bo pan napisał, panie Olgierdzie, czy jeśli papież będzie kazał błogosławić związki wesołków, powie pan, że należy słuchać papieża, mimo że może się mylić. Tak. Niech pan powie, jak się pan nazywa, panie Stanisławie Karonkiewicz. I niech pan odpowie na moje argumenty, a nie ucieka w skomplikowaną, nierozstrzygalną sprawę jak Mortary, który sam stwierdził później, że zgodnie z własną wolą, a pan to podważa. No jakby pan ma narzędzia, by to podważyć? Tak, ale Paweł nie sprzeciwił się w żadnej nauce głoszonej przez papieża ani w decyzji, która miała jego dotyczyć. I w zasadzie Piotr sam przyznał się do błędu od razu. Panie Stanisławie, nie mówię o tym, że to nie chodzi o to, żeby się pan przedstawił, żeby jakoś nadać wartość pana argumentom,
tylko żeby pan jednak brał odpowiedzialność za swoje manipulacje, które pan stosuje, bo pan jej nie bierze w ten sposób, chowając się i oskarżając mocno, robiąc manipulacje i chowając się pod jakimś śmiesznym pseudonimem. Robi pan cyrki i nie bierze odpowiedzialności za swoje cyrki. Wciąga pan ludzi w sprawy mortary. Wie pan, że ludzie tej sprawy nie mogą rozstrzygnąć i odciąga pan uwagę od tematu odcinka, od argumentu, który przedstawiłem, prostego, logicznego. To tak jak chłopiec, który, to nie jest niestety tak jak w bajce, że chłopiec mówi król jest nagi i wszyscy nagle widzą, oho, rzeczywiście. Nie. Manipulanci króla odwracają uwagę i zaczynają mówić o innych sprawach, żeby odwrócić uwagę do tego prostego faktu, że król jest nagi. I pan też odwraca uwagę od prostego argumentu logicznego, od błędów logicznych bractwa, które tutaj wyłożyłem na przykładzie jednego zdania księdza Karola Sztelina. Tak, zgadza się, panie Mirosławie. Sam arcybiskup Lefebvre w 1987 roku, czyli rok przed konsekracjami, mówił tak do swoich seminarzystów. Gdybym wyświęcił biskupów bez zgody papieża, byłbym schizmatykiem. Jeżeli Pan Bóg chce, teraz już parafrazuję, żeby bractwo miało biskupów, to sprawi, że papież wyrazi na nich zgodę. Pan Noger, odpowiem na to pytanie. Zaraz Państwu powiem dlaczego. Pyta Pan, co Pan sądzi o księdzu Bonieckim? Nic. Znam różne krytyczne opinie o księdzu Bonieckim, ale ich nie powtarzam, bo księdza Bonieckiego nie znam. Nie czytałem, nie interesowałem się. Katolik nie jest od tego, żeby mieć opinię na temat tego czy tamtego biskupa, księdza, tylko żeby żyć zgodnie z tradycją i od tego to jest nasza kompetencja. Realizować proste zasady katechizmowe i świetną jakby podłożem do tego, by zrozumieć niestety błędy bractwa, jest nauczanie ojców Kościoła, ojców pustyni, no i prosta duchowość katolicka, karmelitańska na przykład, czy ignacjańska. Z ignacjańskiej pozwolę sobie przytoczyć chociażby regułę świętego Ignacego Loyoli. Reguła pierwsza. Rezygnując z wszelkiego własnego sądu, trzeba mieć umysł gotowy i skory do okazania posłuszeństwa we wszystkim prawdziwej oblubienicy Chrystusa, Pana naszego, czyli naszej świętej Matce Kościołowi hierarchicznego. Rezygnując z wszelkiego własnego sądu w sprawach, które należą nie do naszej kompetencji. Kościół nam ich nie powierzył, byśmy je rozstrzygali, tylko on ma kompetencję, by je rozstrzygać. To jest ustalenie kompetencji. Dlaczego? No bo każdy twierdzi, jeżeli jest jakiś spór, że rozum jest po jego stronie, że ma argumenty, że jest przekonany, że ma dowody, fakty, no jednak się ludzie spierają, bo w swoich argumentach, dowodach mogą się po prostu mylić, nawet jeśli twierdzą, że działają zgodnie z rozumem i po to jest Kościół. W sprawach, które dotyczą naszego zbawienia, wyznaczał kompetencje, by on decydował, jaka jest prawowierna nauka, jaka tradycja. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie, Kościół działa niezgodnie z tradycją, to sam stawia się w miejscu Kościoła i to jest akt schizmatycki. Bezsprzecznie. Reguła 10. Wracamy do czytania reguły Ignacego. Powinniśmy być gotowi do uznania i pochwalania zarówno dekretów i poleceń, jak i obyczajów naszych prełożonych. Chociaż bowiem czasami nie są one godne pochwały, to jednak występowanie przeciw nim, czy to podczas publicznych przemówień, czy to w rozmowach z ludźmi prostymi, zrodziłoby raczej szemranie i zgorszenie wśród ludzi. I to zarówno przeciw przełożonym świeckim, jak i duchownym. To też jak z jednej strony jest rzeczą szkodliwą mówić źle do ludzi pod nieobecność przełożonych. Tak, może być rzeczą pożyteczną, jeżeli się rozmawia o złych obyczajach z tymi, którzy mogą temu zaradzić. Reguła 13. By we wszystkim utrafić w sedno, powinniśmy być zawsze gotowi wierzyć, iż białe, które widzę, jest czarne. Jeżeli się tak wypowie Kościół hierarchiczny, w przekonaniu, że między Chrystusem naszym Panem i oblubieńcem, a Kościołem Jego oblubienicą działa ten sam Duch, który nami kieruje i rządzi ku zbawieniu innych dusz. Świętą Matką naszą Kościołem rządzi bowiem i kieruje ten sam Duch i Pan nasz, który nam dał 10 przykazań. Dziękuję wszystkim za obecność i zanim zakończę, dziękuję panu No-Name'owi, panu Nogerowi, panu Mirosławowi,
Panie Adamie, użyłem argumentu odpowiadającego na pana słowa. Arcybiskup, mówi pan arcybiskup, nie mówi swoich wymysłów, tylko to, co przekazuje tradycja. To jest błędne koło w rozumowaniu, bo to nie arcybiskup jest instancją decydującą, interpretującą, co jest zgodne z tradycją, a co nie, tylko Kościół na czele z papieżem. Jeżeli arcybiskup twierdzi, że coś jest, co robi papież, co głosi i uczy papież, co zatwierdza władzą kościelną, jest niezgodne z tradycją, to sam działa niezgodnie z tradycją, bo podważa to, co decyduje o tym, co nam tą instancję, która, jak to przeczytałem za katechizmem Piusa X, decyduje o tym i wyznacza nam wiernym, co jest zgodne z tradycją. Arcybiskup stawia się wtedy w miejscu papieża, a więc wpada w błędne koło w rozumowaniu i popełnia dopuszcza się postawy schizmatyckiej. Na koniec, dziękując wszystkim za obecność, dziękuję panu Andrzejowi Gmiterkowi za obecność. Proponuję państwu zadawać sobie zawsze pytanie, gdy bractwo mówi, że wierzy, ufa, broni Kościoła, broni tradycji. Komu wy ufacie? Czy ufacie Kościołowi, czy tym, którzy akty Kościoła podważają? A pytanie wynika z tego, że wszyscy mamy ograniczony umysł i możemy się mylić, nawet gdy twierdzimy, że rozum, tradycja jest po naszej stronie. I właśnie po to jest Kościół, by nas przed tą naszą pomyłką biskupów, którzy i różnych ludzi w Kościele, gdy działają samodzielnie, obronić. Bo każdy może twierdzić, że Duch Święty, rozum, prawda, tradycja jest po jego stronie, a może się mylić. No i po to jest Kościół. Jeśli ufamy Kościołowi, to nie możemy ufać tym, którzy podważają jego akty decydujące i wyznaczające, co jest zgodne z tradycją, a co nie. Zapytajcie więc za każdym razem, wracajcie do prostego, do tej prostej sprzeczności i nie dajcie się wciągnąć w skomplikowane kwestie, w których możecie się wy pomylić i nie dostrzec błędu arcybiskupa Lefebvre'a i rozmaitych teologów świeckich czy duchowych, którzy go bronią jego stanowiska. Oni mogą się mylić. Jeżeli papież się rzekomo według was może mylić, a nawet gdyby mógł się mylić, to lepiej, żeby on się mylił niż my wszyscy. Bo tym bardziej, chodzi o to, proszę zobaczyć, tym bardziej, to jest istotne w tym rozumowaniu, my się możemy mylić. Oceniając, że papież się myli i wierząc, ufając nieufności wobec aktów Kościoła, papieża, nieufności, którą nam proponuje arcybiskup Lefebvre i nie wiem jak uczeni, mądrzy teolodzy. Jeżeli papież według was może się mylić, Kościół i działać sprzecznie z tradycją, mimo iż Kościół twierdzi, że działa zgodnie z tradycją, bo on decyduje o tym, co jest z tradycją zgodne, to tym bardziej ci, co podważają te akty Kościoła i jego zgodność z tradycją, tym bardziej ci się mogą mylić. I wy się możecie mylić, wierząc im. Zdajcie sobie więc pytanie, komu ufacie? Czy Kościołowi? Czy tym, czy nieufności wobec tego Kościoła? Zostańcie z Bogiem. Przeczytajcie list Andrew Bartela. Andrew Bartel, SSSPX, wpiszcie. Wojciech Gołaski. Przeczytajcie też. Sprawę Castillo Lara, SSPX, Catholic Culture. To są linki. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za oglądanie. Dobrej nocy, dobrej niedzieli. Proszę o modlitwę i zachęcam do czytania, tak chociażby ostatnio, przedwczoraj, było świętej Teresy od Jezusa i jakby jej twierdzę wewnętrzną, czy Złotą Książeczkę, czy świętego Jana od Krzyża, ale świętego Jana od Krzyża i jego jakby te dzieła pod kierownictwem duchowym kogoś. Bo może nie, może pod kierownictwem duchowym.
Też możemy coś źle rozumieć. Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali. A gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali. Moje oczy, Twoje oczy, przepraszam, obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedoleżność człowieka Twojego ratunku czeka, gdzie niedoleżność człowieka Twojego ratunku czeka. Obracaj nocne przygody od wszelakich, broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.